Witam. 4 listopada 2023 rok. Skorpion, znak, w którym jesteśmy, i kataklizmy, a właściwie działanie przyrody. Przyrodę, o której już mówiłem, że przyroda wyjątkowo potrafi wskazać nową drogę, nowy kierunek tego wszystkiego, co się dzieje. Te 2 lata, czy 3 lata, czy 4 lata, które były w tył, i Saturn, który ma ogromny wpływ, a przecież wyszedł z retrogradacji i wchodzi w ruch prosty, pokazał swoją siłę i energię. To nie jest tylko sam Saturn, oczywiście. I postawienie człowieka w rzędzie naczelnych, ale nie tych, którzy mogą rządzić światem. Świat przyrody jest silniejszy, jest twórca. Można by było powiedzieć, że troszeczkę przeciwstawiam się temu wszystkiemu, że stwórcy nie ma, że są obcy, że są tam jeszcze jakieś inne teorie. To wszystko są teorie. Ale biorąc pod uwagę jeszcze jedno, że ktoś nam dał tą możliwość spojrzenia w kosmogram, spojrzenia w to w realny sposób, ponieważ nie jest to wyliczalne, jest to z punktu widzenia fizyki. Bierzesz teleskop i patrzysz, gdzie jest planeta, ustawiasz, gdzie ona jest w stosunku do Ziemi, czy w stosunku do Słońca, co nie jest problemem, bo są to efemerydy, i zaczynasz prognozować. Prognozę stawiasz taką samą jak lekarz w organizmie, czy chociażby meteorolog w klimacie, czy też meteorologia, w tym momencie przestrzeń lokalna, gdzie możemy to zbudować, to co nazywałem feng shui, albo jeszcze inne działania, które są wszystkie podłączone pod tą samą wiedzę, czyli królewską wiedzę, astrologię i nic więcej. I tutaj nie ma co się przeciwstawiać, że na przykład będzie tak dobrze, albo będzie tak dobrze, albo będzie tak dobrze, czy filozofować. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Tu jest tylko wyłącznie interpretacja. Czekałem na moment, kiedy wreszcie pokaże Saturn swoją siłę i energię. Energia Saturna jest niemiłosierna. Jest to linia prosta w dół, czy też w górę. Jest to winda wchodząca albo spuszczająca się w dół. Albo będziemy wjeżdżać do kopalni i zbierać dobro, albo będziemy wywyższać się i jechać na najwyższe piętro, gdzie możemy skorzystać z tak zwanego okienka życia, z którego skorzystano, kiedy był kryzys Plutona. Ale Saturn właśnie to wykonuje. Wykonuje działania, które są w założeniu niemiłosierne, bo astrologia jest wiedzą nietajemną. To nie jest prawda. Astrologia jest wiedzą otwartą, tylko interpretatorzy są zbyt neutralni, albo też namówieni do działań tych niepotrzebnych. Pokazywałem Państwu Saturna, jak wygląda Saturn, gdzie jest w 10. sektorze, rządzi karierą właściwie, obojętnie jaką. Ziemi też. Ziemia jako Ziemia też się broni. To, co robimy w tej chwili, brak tego dwutlenku węgla, brak tego wszystkiego, ponieważ rośliny, wycinanie tych drzew nadmierne, likwidacja niektórych kanałów wodnych, czy zmienianie rzek, to wszystko konsekwencje są przerażające. Przyroda przez kilka tysięcy lat tworzyła tą skorupę ziemską. Ona się zmienia bez przerwy. Ale jeżeli ktoś mówi, że tam gdzieś Arktyka topnieje, czy jeszcze jakieś inne, tam też są lądy. Tam też są przestrzenie, które kiedyś były zielone.
to mapy Pireisa. To mamy mnóstwo tych rzeczy, z których możemy się dowiedzieć, że świat inaczej wyglądał. Świat będzie cały czas ewoluował, a w tym ma się człowiek znaleźć i człowiek powinien organizować to, a nie przeciwdziałać. W tej chwili przeciwdziała konsumpcja, która jest tak zwaną modą, że ja muszę mieć najmodniejszy telefon, najmodniejsze, to nie idzie z tym, co jest najważniejsze, że młotek jest używany przez 3, 4, 5 pokoleń. Bo młotek jest młotkiem, telefon jest telefonem. Czy telefon jest taki, czy inny, nie potrzeba się ścigać. Nie potrzeba szukać jakby namiętności naszej fantazji, bo to prowadzi tylko wyłącznie do takiego orgazmu, jaki właśnie teraz mamy, orgazm przyrody. Przyroda pokazała, jak potrafi zniszczyć całą myśl. Nikomu się nie przyda komórka, nikomu się nie przyda telewizor, nikomu się nie przyda żaden przedmiot, który jest takim przedmiotem pożądania, ale przyda się garnek, przyda się nóż, przyda się kawałek drewna i, co tu ukrywać, zapałki. Po to, żeby podpalić to drewno i ugotować sobie w tym garku cokolwiek, to co znajdziemy. I to jest proste, to jest szalenie proste, bo takie jest życie, taki jest człowiek. I tutaj nie ma co szukać domów inteligentnych, braku kominów, braku działań, bo to wszystko zgoda. Tworzywo sztuczne w kominku jest niebezpieczne, ale drewno, które palimy, czy palimy chociażby trawę sprasowaną, czy jeszcze jakieś inne, nikomu to nie przeszkadza, a daje nam ogień żywy. Żywy ogień jest w pewnym sensie rodzajem modlitwy, rodzajem innego świata. Świata, który się odradza, który jest właśnie pomiędzy w tym skorpionie, a właściwie jest lwem, a można by było powiedzieć, bo słońce, tak, jako płomień, jako to źródło ciepła i energii. Mimo to, że ta energia jest zielona, to słońce też jest zielone. Też proszę sprawdzić, że energia zielona, obojętnie, która jest wytwarzana przez zielone słońce. My widzimy to słońce poprzez atmosferę i inny kolor, ale w rzeczywistości ono ma kolor zielony. Ona emituje taką barwę. I ta barwa daje w chlorofilu swoje napięcie, które buduje życie. I to życie daje potem, czy chociażby tkance zwierzęcej też, ponieważ ona potrzebuje tej tkanki roślinnej. Jest ten łańcuch przyrody. I nie ma tutaj możliwości zmiany tego wszystkiego. Ta przyroda właśnie pokazuje to. Ci ludzie, którzy zostali teraz bez domów, bez niczego, może tak być, że w Polsce też to będzie. Jak opowiadałem o tym w 2000 roku na spotkaniu w Krakowie, opowiadałem o tym. Przez 2 lata czy 3 lata, gdzie miałem wykłady tutaj na ulicy Piłsudskiego, w Sokole, chyba to było Towarzystwo Sokoła, jeżeli się nie mylę. I tam były targi ezoteryczne i tam właśnie opowiadałem o tych rzeczach. Tylko myślałem, że one będą 2006, 2012. Dzisiaj mamy już dużo dalej, ale się to dzieje. Jednak to się dzieje. Co było powodem wstrzymania? Bo trzeba by było powiedzieć, co było najważniejsze. Najważniejszy był Jan Paweł w tym wszystkim, który wstrzymał to wszystko. Ale dzisiaj to, co się dzieje, przyspiesza nagle
I nagle ktoś z tego organizuje, ponieważ wie, jak planety są ustawione. I tą epokę chce przenieść, ale przecież wiemy o tym, że ostatnie lata epoki będą najgroźniejsze. I właśnie przyroda pokazała swoje oblicze, swoją fasadę. I ta fasada to jeszcze nie koniec, bo to się dzieje na świecie. Ale w tej chwili, kiedy Saturn wyzwoli, kiedy pozwoli innym planetom, które będą współgrać z nim. Pamiętajmy o tym, że jeszcze to jest epoka Urana i Uran nie będzie tego robił. Dlaczego? Dlatego, że on jest dziadkiem, Saturn jest jego synem. A dopiero Saturn ma tych swoich synów i oni wychodzą z Tartaru, z przestrzeni, której nie wiemy, gdzie ona jest. My nie znamy głębin morza, my nie znamy nawet głębi Ziemi, jak jest zbudowana. Insynuujemy płaskoziemstwo, insynuujemy różne teorie. Nie wiemy, która teoria jest prawdziwa, a która nie. Udajemy się na Księżyc, gdzie flaga się trzepie. Wysyłamy tam jakieś pieniądze, które w gruncie rzeczy nie jesteśmy pewni, czy coś nam dadzą. A tutaj na Ziemi mamy jeszcze, jak to się mówi, kupę roboty i kupę nadziei, że nie będzie gorzej. Bo jak do tej pory robimy sobie tylko i wyłącznie krzywdę w każdym momencie naszej egzystencji, łącznie mając astrologiczne narzędzia, gdzie możemy naprawdę odczytać to, co się dzieje. To, co się dzieje, jest przestrzeganiem przed tą wojną. Ten huragan ostrzega Francję, ostrzega Belgię, ostrzega te wszystkie kraje, które w Unii są i które próbują innymi krajami rządzić. Dojdzie to, zobaczymy, co będzie lada moment tutaj w Polsce. Dlaczego to nie występuje na przykład na terenach chociażby krajów, które są gdzieś tam? Tylko akurat występuje w tych krajach, które mają zamiar brać udział w tych wszystkich dziwnych rzeczach. Ktoś powie, no ale wie pan, no Meksyk. No tak, ale Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone to jest taka cicha Unia. A ta granica, która jest pomiędzy Stanami a ten mur, który jest pomiędzy u nas, to jest prawie to samo. I teraz popatrzcie sobie, że w gruncie rzeczy my przyglądamy, a co nas tam obchodzi, ale to samo mamy tu. Teraz ktoś może powiedzieć, przepraszam, ale to było kierowane. Kierowane wątpię. Gdyby było kierowane, nie uderzyłoby w taki sposób, nie 15-metrowa fala. I akurat gdzieś tam w Portugalii, czy w Hiszpanii, czy w Holandii, czy w Belgii. To nie to, albo w Anglii. Na pewno nie. To jest przyroda. To jest autentyczna przyroda, o której zresztą wspominałem, że uwaga, przyroda się będzie mścić. Ktoś powie, ale dlaczego pan nam nie powiedział? A jakbym powiedział, to byście wiedzieli? Byście zapamiętali? Tego nie pamiętacie. Żaden problem przemierzyć sobie filmy sprzed 3-4 miesięcy. Wiem, że to czas zmarnowany, albo trzeba oglądać i śledzić, bo to jest nie mnie, tylko królewską wiedzę, albo się jej nauczyć. Czy ją potraktować poważnie, a nie to, że sobie tam ktoś sobie gada. To, co gadają inni, niech się nauczą jednej rzeczy. Mówić solidnie. I nie, że będzie w tego i tego dnia, bo nie będzie tego i tego dnia. Będzie wtedy, kiedy będzie góra chciała. Kiedy dojdzie do tego już maksymalnego punktu. To, co się stało w Jerozolimie, to jest maksymalny punkt.
To, co się dzisiaj dzieje, też jest maksymalny punkt. No, nie wolno. To nie są żarty. Przyroda wie swoje. A człowiek niech nie wsadza tam palucha, bo po prostu tam jest energia. A energia to jest między innymi prąd. Jak chce się pobawić, niech wsadzi sobie palec do kontaktu. Goły. Takiego prądowego. Wtedy dowie się, jak wygląda rzeczywistość. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego fragmentu mojej wypowiedzi, bo w gruncie rzeczy jestem zadowolony, że przyroda współczuje tym osobom, które są zupełnie niewinne. Ale czy jesteśmy niewinni? Czy nie jesteśmy dziećmi tego, który zabił za tą garść soczewicy i ciągle cierpimy? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Z Bogiem.